Więc jak ma się opisywanie rzeczywistości do przeżywania jej? Moglibyśmy teraz sobie na przykład opowiedzieć o słowie ogień. Możemy opowiadać o słowie ogień, z czym ono się kojarzy, jakie czujemy. Natomiast jest to co innego niż rzeczywiste doświadczenie ognia. Słowo ogień nas nie poparzy. Słowo woda nas nie zamoczy. Tylko doświadczenie ognia, czy doświadczenie wody jest w stanie nam dać ten obraz, jak to jest, jakim jest to doświadczenie. Więc teraz w takim badaniu samego siebie chciałabym, abyśmy przyjrzeli się temu właśnie. Zamknijcie oczy na chwilę. I poczujcie ten moment takim, jakim on jest dla was teraz. I zauważcie, że prawdopodobnie coś dzieje się w głowie. Mianowicie pojawiają się myśli, pojawia się opisywanie tego momentu. Zwróćcie jednak uwagę, czy opisywanie tego momentu myślą jest tożsame z tym momentem, tak naprawdę. Czyli kiedy śledzimy nasze dialogi wewnętrzne, jaki jest ten moment wówczas? I teraz spróbujcie porównać to wewnętrznie do porzucenia tego opisu i po prostu czucia i przeżywania tego momentu. Więc tak jak w poprzednich kontemplacjach już robiliśmy wielokrotnie, odstawiamy to narzędzie, odstawiamy umysł na półkę, tak jakbyśmy go mieli zdjąć i postawić. I teraz czujemy po prostu czucie tego momentu. Jak różni się opisywanie oddechu od oddechu samego przez się? Zwróćcie na to uwagę teraz. Możemy sobie w tej chwili kontrolować oddech, prawda? Moglibyśmy to robić, moglibyśmy go wydłużać, patrzeć jaką ma długość wdech, patrzeć jaką ma długość wydech i analizować, czy to dobrze, czy to źle. Tak się dzieje często w naszej głowie w trakcie medytacji. Natomiast porównajcie to, a teraz odstawcie ten proces myślowy dotyczący oddechu i zobaczcie, jak smakuje sam oddech. Po prostu smakujcie oddech. Bądźcie tym oddechem i smakujcie ten oddech teraz. I zauważcie różnicę. Zróbcie sobie też taki eksperyment. Poczujcie swoją prawą dłoń. Pomyślcie o swojej prawej dłoni. Pomyślcie o niej. I spróbujcie odróżnić myślenie o niej, nazywanie swojej prawej dłoni, tego, co ona czuje, od rzeczywistego czucia jej. Gdzie odkładam myślenie o niej, tylko czuję. Teraz przenieście uwagę na lewą dłoń. I można by o niej myśleć, jak się styka z inną częścią ciała, jak jest ciepła. A teraz analizę odłóżcie i po prostu zanurzcie się w tej dłoni. Zanurzcie się w tym doświadczeniu. Nic innego nie jest ważne teraz. Czujcie. Teraz poczujcie przestrzeń w swojej głowie.
mając zamknięte oczy, poczujcie przestrzeń w głowie. I kiedy skupiamy tam uwagę, moglibyśmy znowu zacząć analizować, co tam się dzieje. Czy jest napięta, czy boli mnie, czy jestem swobodnie, czy kłębią się myśli. Więc możemy myśleć o tym, jak się czuje nasza głowa. A teraz możemy to myślenie zdjąć i po prostu poczujcie przestrzeń w swojej głowie. To, co tam jest. Nie nazywając, nie zamykając opisem. Nie zmieniając jednocześnie, po prostu odstawiając rzeczywistość myślową, analizę. Zauważcie, czy nie macie takiego poczucia, że kiedy tę analizę zostawiamy, to doświadczenie jest wprost, albo jest teraz, naprawdę teraz. Czasem nie do końca wiemy, co to słowo teraz oznacza. Ale możecie właśnie teraz to bardzo dobrze poczuć. Kiedy odstawiamy myślenie o doświadczeniu, jesteśmy w doświadczeniu. Nie skupiamy się na opisywaniu go, zawieraniu go w myślach. W tej praktyce chciałabym, abyście kilkukrotnie w ciągu dnia, albo być może nawet więcej niż kilkukrotnie, jeśli zauważycie, że zaczynacie bardzo mocno analizować jakiś problem, czyli jesteście bardzo mocno w głowie i kłębią się różne rzeczy, to macie sobie powiedzieć wewnątrz siebie, zatrzymaj się, odłóż umysł na półkę i przejdź do czucia. Przejdź do czucia tego momentu, a nie analizowania go. I nasza głowa wówczas prawdopodobnie będzie bardzo chciała opowiadać o zawiłościach, o problemach. Natomiast naszym zadaniem jest zwolnić nasz umysł. Jest nie pozwolić sobie na tą analizę, tylko po prostu puścić ją wolno, a przejść do czucia. Więc spróbujmy teraz na próbę. Przez chwilę nie róbcie nic. Nie ma żadnego miejsca, w którym powinniśmy w tej chwili być. Nie ma żadnego specjalnego miejsca. Natomiast jeśli za chwilę zobaczysz, odkryjesz, że gdzieś pewne myśli nawracają, czy pewne rzeczy kłębią się, twoim zadaniem jest powiedzieć sobie wewnątrz stop. Zatrzymaj się. I nie karm tego dalej. Innymi słowy, nie napędzaj myśli dalej. Jakby usiądź wreszcie i przejść do czucia. Co to znaczy teraz przejść do czucia? Tak jak mówiliśmy na samym początku. Nie interesuje nas analiza, czuję. Czuję ten moment. Czuję tę chwilę. I mogą wtedy przychodzić do nas na przykład emocje najróżniejsze. To też mamy je czuć. Mamy przechodzić, mamy pozwalać im przechodzić, natomiast analiza tych emocji, zadawanie sobie pytania, dlaczego je mam, skąd one przyszły, o czym one świadczą, to nas w ogóle nie interesuje. Ponieważ myśli na ten temat będą kreowały dodatkową rzeczywistość, dualną. Więc zatrzymuję ten tok myślowy, on będzie próbował nawracać wielokrotnie i wracam do czucia. I być może to się uda na początku na 3-5 sekund. Nie wiemy tego. I kolejne myśli znowu przychodzą i tak naprawdę sabotują to czucie. Nie pozwalają czuć, nie pozwalają odprężyć się z umysłu.
Więc naszym zadaniem znowu jest wewnątrz siebie z siłą powiedzieć sobie: zatrzymaj się, stop. I znowu lądujemy, siadamy. W cudzysłowie mówię siadamy. Lądujemy do czucia. Ponieważ kiedy nie wylądujemy do tego czucia, nagle się okaże, że umysł i analiza tej chwili przejmuje pałeczkę całkowicie i jesteśmy już w jakimś równoległym świecie. I też ta praktyka może trwać różnie. Może to być czasem parę sekund, kiedy my jesteśmy w stanie rzeczywiście się sprowadzić do czucia i te uciążliwe myśli odpłyną. Ale najczęściej to nie będzie tylko parę sekund. Dobrze jest pobyć z tym parę minut, czy nawet 15, 20, 30. Ponieważ dojście do momentu, w którym uda nam się po prostu przestać słuchać tej narracji językowej, może zająć też tyle czasu. Więc naszym zadaniem jest dojść do takiego momentu, w którym to się udaje. Kiedy to się udaje? Wtedy, kiedy te myśli, nawet jeśli są dla nas nieistotne, albo wtedy, kiedy ich po prostu nie ma, a my jesteśmy w czuciu. My jesteśmy w tej chwili, w tym momencie, takim. To jest praktyka, która jest bardzo pomocna przy wszelkich sytuacjach emocjonalnie trudnych. Każda sytuacja emocjonalnie trudna jest wyzwaniem, a to wyzwanie tutaj polegało będzie na tym, żeby opowieść o tej chwili naprawdę odsunąć całkiem. Ponieważ w opowieści zawsze będzie historia naszego skrzywdzenia, zawsze będzie historia naszego ja. Natomiast to możemy odciąć. Natomiast czucie musi się wyrazić. Tego nie jesteśmy w stanie siłą zatrzymać, więc bierzemy to, co jest. I tak jak rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu, poddając się do tego, co jest, tylko że jeden krok jesteśmy dalej, ponieważ nie pozwalamy umysłowi na to, żeby rządził w tej chwili. Nie pozwalamy myślom, by pokryły cały ten moment swoimi chmurami. Bywa, że oddech tutaj też jest pomocny, ponieważ oddech przenosi nas w głębszy kontakt z innymi częściami naszego doświadczenia, jak tylko myśli.